Hrabia i Gerwazy porządkują, rozdają oręże, rozkazy. W końcu wszyscy przez długą zaścianku ulicę puścili się w cwał, krzycząc: hajże na Soplicę! Słowo zajazd nie tylko znalazło się w pełnym tytule pana Tadeusza, jest to również tytuł 8 księgi. Czym więc był ów zajazd? Dziś na ogół pierwsze skojarzenie z tym słowem to przydrożna gospoda. Jednak nie o taki zajazd chodziło Mickiewiczowi. W Polsce szlacheckiej, przedrozbiorowej, zajazdem nazywano zwyczaj zbrojnego egzekwowania wyroków sądowych. Jeśli szlachcic był poszkodowany w jakiejś sprawie i sąd orzekł, że należy mu się zadośćuczynienie, zdarzało się, że dochodził swoich praw na własną rękę. Wcześniej musiał jednak zapaść wyrok sądowy. Gdy samodzielne egzekwowanie decyzji sądu dotyczyło bogatego magnata, wówczas odbywało się ono przy udziale prywatnych, nadwornych żołnierzy. Jeżeli poszkodowany był przedstawicielem średnio zamożnej bądź ubogiej szlachty, na ogół wzywał do pomocy swoich stronników, rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. Zwyczaj zajazdu odchodził już w zapomnienie za czasów Adama Mickiewicza, a świadczy o tym fakt, że umieszcza on w swoich odautorskich objaśnieniach do tekstu pana Tadeusza informację, czym był niegdyś ów zajazd. Najwyraźniej poeta przewiduje, że nie dla wszystkich znaczenie tego słowa będzie oczywiste. Stwierdza równocześnie, że wzrost liczby zajazdów, które wprowadzały niepotrzebne zamieszanie i niepokój, wskazywał na panujący nieporządek społeczny i upadek dobrych obyczajów. Zajazd utrwalony przez Mickiewicza w panu Tadeuszu jest momentem kulminacyjnym akcji utworu. Klucznik Gerwazy podstępnie wykorzystuje waleczne nastroje drobnej szlachty, która zebrała się w zaścianku Dobrzyńskich na naradę dotyczącą przygotowywanego powstania przeciwko Rosjanom. Miało to być zbrojne powstanie, które miało udowodnić cesarzowi Napoleonowi, że dawni obywatele Rzeczypospolitej obojga narodów są gotowi znów posiadać samodzielne państwo. Taka myśl przyświecała księdzu Robakowi, gdy namawiał litewską szlachtę do zbrojnego wsparcia wojsk napoleońskich, przystępujących właśnie do walki z Rosją. Atmosferę gotowości do walk perfidnie wykorzystał jednak do własnych celów klucznik Gerwazy, umiejętnie podsycając w zebranych chęć natychmiastowego użycia broni. Skorzystał on z faktu, że ksiądz Robak, agitując do powstania, nie wyrażał się wystarczająco jednoznacznie. Jego metaforyczne stwierdzenie „potrzeba dom oczyścić z śmieci” Gerwazy chytrze przedstawił szlachcie obradującej w Dobrzyniu jako wezwanie do zbrojnego rozprawienia się z sędzią Soplicą. Mimo protestów jednego z Dobrzyńskich, Bartka Prusaka, próby załagodzenia sytuacji przez Jankiela oraz otwartej dezaprobaty Maćka nad Maćkami, zagrodowa szlachta była bardziej chętna do szybkiego działania niż długich narad. Ostatecznie dała się więc przekonać do udziału w awanturniczej napaści na soplicowski dwór. Na czele zajazdu stanął młody hrabia i to on jako pierwszy dotarł do dworu sędziego, co ocaliło Sopliców przed tragicznym losem, gdyż pozostali uczestnicy napadu byli rzeczywiście żądni przelewu krwi. Wtem hajże na Sopliców wpada szlachta hurmem, obstępuje dwór wkoło i bierze go szturmem. Tem łacni, że wódz wzięty i pierzchła załoga, lecz zdobywcy chcą bić się, wyszukują wroga. O tym, jak zakończył się zajazd na Soplicowo i kto ostatecznie padł ofiarą krwawych zapędów walecznych napastników, możecie się dowiedzieć, sięgając po tekst 8 księgi pana Tadeusza.